Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Mamy czwartek, 18 grudnia i ja już miałam dzisiaj ostatni dzień szkoły, bo jutro jest święto patrona szkoły i z tej okazji mamy już wolne, także w tym roku jest wyjątkowo długa przerwa świąteczna, bo aż do 7 stycznia. Bardzo się cieszę, bo grudzień dla mnie jest bardzo pracowitym miesiącem, ale na ten weekend mam naprawdę super plany, bo jadę do mojej siostry do Opola i zostaję u niej do niedzieli. Mamy już prawie wszystko rozplanowane, więc oczywiście zobaczycie to w tym vlogmasie. A dzisiaj w szkole mieliśmy wigilię klasową i robiliśmy sobie nawzajem prezenty. I zaraz Wam oczywiście pokażę, co ja dostałam, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona. Więc pierwszą rzeczą, ja już to rozpakowałam, jest taki zapach, ja nie wiem jak to się nazywa, to są takie zapachowe patyczki. One naprawdę przepięknie pachną, postawię sobie gdzieś w pokoju. Powiem szczerze, ja od dawna chciałam już to sobie kupić, ale jakoś tak, no nie wiem, jakoś nigdy nie było tak okazji, więc bardzo się cieszę, że w końcu dostałam w prezencie i pachnie naprawdę, jak mówiłam, przepięknie. No taki ma świąteczny zapach w sumie, więc sobie postawię gdzieś oczywiście w pokoju. Następną rzeczą jest takie urocze mydełko w kształcie, oj tu się odbija, w kształcie donata różowego w moim kolorze. I w ogóle ja uwielbiam takie mydełka, ale mi jest ich zawsze tak szkoda używać. Ja pamiętam, w tamtym roku dostałam chyba na święta takie kule do kąpieli w kształcie donatów. One mi się tak podobają, że ja do teraz ich nie zużyłam. Ale w końcu muszę to zrobić, bo po prostu się po jakimś czasie zepsują. Dalej mamy takie dwie koreańskie maseczki, ja naprawdę je uwielbiam i sama sobie czasem je kupuję. I już zostały słodycze, tutaj mamy ciasteczka z Milki, taką prześliczną czekoladę z Mikołajem oraz Raffaello, więc ja naprawdę jestem bardzo zadowolona z prezentu. Powiem Wam szczerze, że trochę się stresowałam, co dostanę, bo nie wiedziałam, kto mnie wylosował i no wiadomo, nie każdy też mnie zna tak dobrze. Jak widać, ta osoba naprawdę trafiła z prezentem, ale to jeszcze nie koniec prezentów, moi drodzy, bo musimy otworzyć kalendarze adwentowe. Jeszcze tego nie robiłam. Ja nigdy nie otwieram rano, bo zawsze lubię takie uczucie, że wiecie, jestem w szkole i sobie nagle przypominam, o, mam kalendarz adwentowy, jak wrócę do domu, to sobie otworzę. No, może ktoś z Was też tak ma. Także otwórzmy je sobie teraz razem. Standardowo zaczynamy od Naturally Pam, więc szukamy 18. Tak, dzisiaj 18. Trzeba gdzieś pod spodem już szukać. To jest najgorsze, że trzeba wyciągnąć. A nie, dobra, jest jednak. A dzisiaj mamy Oat Bar Chunky Chocolate, czyli taki z kawałkami czekolady. Może będzie smakował trochę jak ciasteczko na ciasteczka, tak. Ciasto, takie surowe na ciasteczka. Wiecie, o co mi chodzi, na te chocolate chip cookies. Ale przetestuję sobie później, może na pół z moją mamą, bo często się z nią właśnie dzielę tym, co jest w kalendarzu. I teraz drugi, tym razem z Krukam. Szukamy, o tu jest już 18. Powiem Wam, że kalendarz z tej firmy mam po raz pierwszy, a jak dotąd jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona. Tutaj są super rzeczy i pyszne. A dzisiaj mamy baton orzech crunchy w białej czekoladzie, czyli jakiś taki orzechowy, oblany białą czekoladą. Też brzmi przepysznie. Więc tak prezentują się w sumie, można powiedzieć, słodkości z dzisiejszych okienek z kalendarzy. No, także to już koniec prezentów na dziś. A ja teraz idę do kuchni, bo przyjechała moja siostra, właśnie do tej, do której jadę, Ola. I będziemy ozdabiać ciasteczka, które piekłam z mamą w niedzielę. Możecie zobaczyć w poprzednim vlogmasie, tam też zrobiłam małe Q&A. To już jest w sumie nasza tradycja, że co roku ozdabiam ciasteczka z moją siostrą, także w tym roku również musimy to zrobić. Ciasteczka już udekorowane, jak co roku wyszły bardzo urocze. Ja mam zawsze ogromne plany, że ozdobię je tak jak na Pinterestie, no ale niestety jakoś nigdy mi się nie udaje, chociaż i tak zawsze wychodzą, wiecie, takie w naszym stylu, kolorowe, bardzo świąteczne. No ale ja już mam ze sobą walizkę, oczywiście spakowaną, tutaj jeszcze jest w ogóle kartka z tego dnia, jak wracałam ze Szkocji do Polski. Jak nie widzieliście vloga, to zachęcam do obejrzenia. No i Józio tam przyszedł. No pokaż się, jaki piękny jest. Cześć! Pomachaj tam, pomachaj tak. Hej! Także jestem już gotowa do wyjazdu, więc możemy ruszać w drogę. Jedziemy, Józio, chodź, jedziesz też? Jedziesz? Jedziemy. Pa!
He's bringing his reindeer and sleigh, same time each year. Witam się z Wami już z Opola. My dojechałyśmy, jesteśmy w ogóle w nowym mieszkaniu. Jeszcze nie jest co prawda skończone, ale jest tutaj naprawdę bardzo fajnie i jest dużo miejsca. No i jest już 19, my sobie zamawiamy teraz jedzenie. Znaleźliśmy taką restaurację koreańską chyba, jakąś azjatycką. Ja sobie wzięłam takiego wege bowla, także zobaczymy, czy będzie dobry. Na dzisiaj w sumie już nie mamy żadnych większych planów. Będziemy sobie odpoczywać i ja odezwę się do Was już jutro, bo zaplanowałam sobie fajny dzień. Do 15 będę tutaj sama. Coś już sobie tak mniej więcej zaplanowałam, ale to zobaczycie później. No, także widzimy się już jutro. Hej, dzisiaj mamy piątek, 19 grudnia i ten dzień zaczęłam dosyć produktywnie, bo od treningu wzięłam sobie prysznic, zrobiłam swoją skincare, zjadłam już śniadanie, no i sobie trochę siedziałam, montowałam filmik na TikToka i Instagrama i oczywiście nie może zabraknąć kalendarza adwentowego. Tak, niestety dzisiaj i jutro otwieram tylko jeden, ten od Pameli Rife, bo nie brałam całego tego dużego skróka, tylko po prostu wzięłam sobie 2 pudełka z kalendarza Naturally Pam i mam tutaj już ze sobą 19, więc patrzymy, co mamy w środku. Dzisiaj mamy Organic Nut Bar Berries. Powiem Wam szczerze, że ja średnio przepadam za takimi sklejanymi orzechami, ale może kiedyś sobie zjem, bo nie jest to tak, że nie lubię, po prostu no nie przepadam i nie jem ich zbyt często. No a na dzisiaj zaplanowałam sobie moją pierwszą w życiu solo date. Pójdę sobie do cukierni Niebo na jakąś kawusię, może zjem jakieś ciasto. Zresztą zobaczę, co tam będą mieli, bo zawsze na Instagramie wstawiają każdego dnia, co mają, ale dzisiaj jeszcze nie wstawili, także jeszcze trochę poczekam. Wezmę sobie też chyba laptopa, bo chciałabym pomontować trochę vlogmasa i sobie trochę posiedzę, popracuję, że tak powiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Nigdy nie byłam sama nigdzie w kawiarni ani cukierni. Nie miałam w sumie okazji też. A tak to teraz jestem sama w mieszkaniu. Moja siostra dopiero wróci jakoś koło 15, a nawet no jest wpół do 11, więc myślę, że tak za niedługo sobie pójdę. Zresztą jeszcze muszę poczekać, aż wstawią na Instagrama, jakie pyszności dzisiaj mają. Poza tym jeszcze Ola chciała, żebym jej coś wzięła na wynos, więc no muszę poczekać, albo jej potem wyślę, najwyżej jak nie wstawią. Także ja idę teraz spakować sobie torbę do wyjścia i ruszamy na naszą solo date. Wróciłam już z mojej solo date i powiem Wam szczerze, że było naprawdę bardzo fajnie. Ja jestem raczej osobą, która nie lubi chodzić nigdzie sama, zwłaszcza po mieście. Troszkę się na początku stresowałam, ale dałam radę. Było to też trochę takie wyjście z mojej strefy komfortu. No i bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało zorganizować takie wyjście, bo już od dawna naprawdę chciałam to zrobić. I ja sobie tam zamówiłam ptysia z kremem z białej czekolady karmelizowanej i był taki średni. W sensie spodziewałam się, że będzie tam raczej taki troszkę słodszy krem i będzie go mniej, a był on taki śmietanowy. Ja nie przepadam raczej za takimi tłustymi, śmietankowymi kremami, ale była tam jeszcze konfitura czy dżem z malin i to tak naprawdę troszkę uratowało tego ptysia. Za to kawę miałam naprawdę przepyszną, bo wzięłam sobie o smaku honey cinnamon, czyli miodowo-cynamonową. Dawno nie piłam tak pysznej. Już jak byłam tam ostatnio z moimi rodzicami i braliśmy coś na wynos, to zobaczyłam kawę właśnie w tym smaku i tak mi wpadła w oko, więc sobie dzisiaj ją zamówiłam. Trochę pomontowałam i też w ogóle miałam w planach się do Was tam odezwać, ale byli inni ludzie i nie chciałam też im trochę, wiecie, przeszkadzać i gadać do kamery. Jakoś się jeszcze tym stresuję, no i nie udało mi się. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, że klimat był przecudowny. Leciała świąteczna muzyka, siedziałam przy choince i tam było ogólnie bardzo przytulnie. Także jeśli będziecie kiedyś w Opolu, albo jesteście może z Opola, to polecam Wam odwiedzić te cukiernie, kawiarnie. I słuchajcie, jeszcze wzięłam coś na wynos, bo tak jak Wam mówiłam, moja siostra mnie o to poprosiła, także już Wam pokazuję. Otwieramy pudełko z nieba.
chleba pełne pyszności i w środku mamy croissant z rokitnikiem i pączka z nadzieniem z pieczonej śliwki. Ja w ogóle jak już zamawiałam sobie tego ptysia, to potem patrzę i jest ten pączek i naprawdę żałowałam, że go sobie nie wzięłam. No więc jak widzicie, ten poranek to przedpołudnie minęło mi naprawdę bardzo przyjemnie, a teraz jest przed pierwszą, więc mam jeszcze jakoś 2,5 godziny do przyjazdu mojej siostry. Może sobie pomontuję albo coś pooglądam. I jeszcze też w drodze powrotnej zastanawiałam się, czy nie iść na rynek, na jarmark, ale stwierdziłam, że teraz nie pójdę, bo mamy w planach iść tam wieczorem, tylko nie wiem, czy się uda, bo ma tutaj przyjść jeszcze jakiś pan od internetu między 16 a 20, chyba jakoś tak. Mam nadzieję, że pojawi się tutaj jak najwcześniej, żebyśmy mogli pójść sobie później na jarmark. Minęło już trochę czasu, ja w sumie cały ten dzień spędziłam na montowaniu TikToka, rolki na Instagrama i vlogmasa, a teraz w końcu możemy iść na jarmark, więc let's go, zobaczmy jak tam jest w tym roku. Jesteśmy na jarmarku, jest tutaj w sumie tak samo jak co roku, no ale jest świąteczny klimat i to najważniejsze, tylko szkoda, że nie ma śniegu. Teraz czekamy w kolejce do fotobudki. Będziemy robić sobie piękne zdjęcia na pamiątkę. Jesteśmy właśnie przy stoisku vintage, bo w tamtym roku nie było, ale na szczęście teraz jest. I ja sobie biorę tę czekoladę z pistacjami, bo ona wydaje mi się, że jest gorzka, a ja właśnie na taką mam ochotę. Nie mam ochoty na nic takiego słodkiego, także sobie przetestujemy. Mam moją gorącą czekoladę i niestety nie było pistacji. Znaczy się, i w sumie nawet o te pistacje nie chodziło, tylko po prostu o to, żeby ta czekolada była ciemna. I tak jest słodka. No ale jak ciemna, to powinna być gorzka i strasznie słodka. No to jak ta mleczna musi być słodka, albo ta biała, co nie? Witam Was 20 grudnia w sobotę. Jest właśnie 10, my się szykujemy, bo za niedługo idziemy sobie na rynek na śniadanie. Do takiej śniadaniarni, ja w sumie nie wiem jak to nazwać. No coś takiego, trochę restauracji, pyszne historie. Często jak jestem w Opolu, to tam chodzimy. Ja już zrobiłam swój make-up, jak widzicie, dzisiaj wyszedł taki, kosmetykami mojej siostry. No ale teraz jeszcze oczywiście musimy otworzyć kalendarz adwentowy, w sumie to jedno pudełko z kalendarza. Moja siostra też zaraz otworzy swój, więc zobaczycie co ona ma. I Oli kalendarz jest z Sephory, a mój, przypominam, Naturally Palm, tylko coś nie umiem go otworzyć. Tak myślałam, jest to jakiś kosmetyk do pielęgnacji włosów. Tak, i jest to taki rozświetlający olejek do włosów. Bardzo jest właśnie popularne olejowanie włosów, raz spróbowałam i bardzo fajny efekt później był, więc na pewno będę używać. Tak się prezentuje. Jestem naprawdę zadowolona z tego. No, ale zobaczmy jeszcze, co Ola ma dzisiaj w kalendarzu. Ola, otwieraj kalendarz, ty masz. Co to jest? Chyba to jest rozświetlacz, nie? To jest takie uniwersalne do rozświetlania. Możecie to dać sobie, nie wiem, na policzki, nos, na usta, na powieki, więc bardzo fajny, ciekawy produkt, ale mały. Więc tak prezentują się rzeczy z dzisiejszych okienek z kalendarzy. To jest moje, a to Oli. I jeśli chodzi o nasze plany na dzisiaj, to tak jak Wam mówiłam, idziemy zaraz na śniadanie i na jakąś kawusię może. Dzień bez kawusi to dzień stracony, przypominam. I bez herbatki też, więc tak, idziemy na to śniadanie. Później na lodowisko, bo oczywiście grudzień bez lodowiska to grudzień stracony. Jest tutaj naprawdę bardzo blisko, także pójdziemy sobie na nogach, a później idziemy na obiad do Popeyesa. To jest taki fast food, jakby ktoś nie wiedział, bo w sumie nie jest on jeszcze tak popularny w Polsce. Jak byliśmy w Warszawie z naszą najstarszą siostrą, to tam byliśmy. W sumie zawsze tam chodzimy, jak jesteśmy w Warszawie i powiem Wam, że jak ja nie lubię fast foodów i ale to bardzo rzadko jem, to jedzenie z Popeyesami naprawdę bardzo smakuje. Nie smakuje to jak taki typowy fast food, tylko to jedzenie jest świeże, wydaje mi się nawet dają więcej warzyw, a ja warzywa uwielbiam. I zawsze biorę tam tortillę z kurczakiem. Ten kurczak jest naprawdę przepyszny, taki świeży, chrupiący. Zobaczymy, czy robią tutaj tak samo dobre jedzenie jak tam w Warszawie. A Ola już jadła i mówi, że tak. No więc ja sobie zobaczę, spróbuję. I co? I nie wiem, jakie jeszcze plany na dzisiaj mamy.
Zapomniałam o kinie! Tak, więc idziemy do kina na nową część Avatara. Ostatnio byliśmy w 2023 i też jest to udokumentowane na moim vlogmasie, więc też jest to może taka mała tradycja vlogmasowa. I właśnie w tym roku wyszła nowa część, także musimy koniecznie zobaczyć. To są nasze plany na dzisiaj, jak na razie. Ja idę się jeszcze szykować i zaraz idziemy na śniadanko. Jesteśmy już w pysznych historiach, złożyliśmy nasze zamówienie. Ja sobie wzięłam bajgla z Madagaskaru z wędzonym łososiem i serkiem śmietankowym, a do picia ciasteczkowe latte. Także zobaczymy. Kiedyś piłam te ciasteczkowe latte i powiem szczerze, tak średnio mi smakowało, ale może coś poprawili i będzie dzisiaj lepsze. Słuchajcie, kawa jest o wiele lepsza niż ta, którą piłam ostatnio. Taka aksamitna, że tak powiem, bo ostatnio jak piłam, to były w niej takie drobinki tego kremu nierozpuszczony, bo ona jest z kremem tym Lotus. Teraz jest naprawdę przepyszna. Smakuje podobnie jak ta Teddy Graham latte, którą sobie robię w domu czasami. Także jestem zadowolona. Bajgiel też pyszny, tylko że strasznie duży. Poznajcie Bogusia. Na ile oceniasz swoje śniadanko? 8 na 10. 8 na 10. Ja swoje oceniam 8,5 na 10, bo nie wiem, za dużo łososia i za słone to było. A ty, Ola? 9 na 10. Ola ocenia 9 na 10. Ty miałaś pastę jajeczną, chlebek, frankfurterki, ser i taką pyszną sałatkę. Ja sobie też skosztowałam i ten sos był tak pyszny. A ty, Boguś, co miałaś w końcu? Jajecznicę. Jajecznicę. Boguś miał jajecznicę też z grzanką, tak? Z chlebkiem. Z pysznym chlebkiem, świeżo pieczonym. I my jesteśmy coffee team, wszyscy mamy kawusie do picia. Jesteśmy po pysznym śniadanku, byliśmy się jeszcze szybko przebrać i lecimy na lodowisko. Pewnie będzie dzisiaj dużo ludzi, no ale trudno, zobaczymy. Jesteśmy właśnie w galerii, ale mamy jeszcze jakąś godzinę do seansu, więc chodzimy sobie po sklepach. Później idziemy na już w sumie taką obiadokolację do Popejsa i na końcu do kina na Avatar. Zobaczymy, jaka będzie ta część. Wróciliśmy już do mieszkania, jest koło 22. Jeśli chodzi o film, to był naprawdę super. Słyszałam takie opinie wcześniej, że to chyba jest jedna z najgorszych części, coś takiego, a moim zdaniem jedna z najlepszych. No, co prawda był trochę za długi i wydaje mi się, że na końcu był taki przyciągany, ale i tak naprawdę bardzo fajnie się oglądało. Cały czas coś się działo, także była akcja. Ja jeszcze zaraz napiję się herbatki zimowej, pójdę się umyć i spać, bo już jestem dzisiaj naprawdę jakoś zmęczona po tym dniu. Także to już w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo.